Witam Was w kolejnym odcinku. Jest ze mną Jessica Kozon, instruktorka Inveray z ponad 10-letnim doświadczeniem. Tak, to ja, dzień dobry. Tak, i myślę, że to doświadczenie bardzo fajnie się przyda, ponieważ mam dzisiaj wyjątkowy temat do rozmowy. Przychodzi klientka i mówi: chcę krótki szpic. Czyli jak odmawiać klientkom merytorycznie i w jaki sposób wytłumaczyć, dlaczego czegoś nie zrobimy. Przede wszystkim wytłumaczyć to spokojnie i rzeczowo, a nie, bo mi się tak nie podoba i to jest w ogóle głupi pomysł, więc myślę, że taka narracja z góry nas skaże na porażkę i jakiś niepotrzebny konflikt. Myślę, że druga osoba również ma na celu swoje przede wszystkim dobro i zadowolenie z usługi, więc jeżeli normalnie, rzeczowo wytłumaczymy, o co chodzi, dlaczego nie i podeprzemy to argumentami, w oparciu o dalsze zdrowie klientki, to ona też zrozumie to i przyjmie do wiadomości i się z nami zgodzi i będzie nas szanować za taką decyzję. Bardziej niż gdybyśmy postawiły na to, że nie, ja takich rzeczy nie robię, dziękuję. Zawsze warto wytłumaczyć, skąd taka decyzja i może po prostu też przekonać tą osobę, że to nie jest dobry pomysł. Ona zmieni zdanie pod wpływem naszych rzeczowych argumentów. Krótki szpic. Krótki szpic jest niemożliwy, gdyż paznokieć musi wyjść z łożyska z wolnego brzegu, chociaż troszeczkę, żeby były prawidłowe punkty podparcia, żeby paznokieć się nie załamywał, żeby dobrze odbijał wszelkie nasze codzienne prace tymi dłońmi. Jeżeli paznokieć przecieńczymy względem jego naturalnej szerokości i od razu będziemy chcieli uderzyć w taki ostry kąt, te dwa punkty wypiłowane już przy łożysku za mocno będą punktami, które będą się załamywać. To może grozić szybszym podpowietrzeniem. Wtedy, jeżeli jest podpowietrzenie, zakażeniom, bo stwarza miejsce do takich sprzyjających warunków. Jest tam ciemno, nie ma dostępu powietrza, jakaś woda może się dostać, to wszystko może tam siedzieć, więc to jest niebezpieczne. Jeżeli ktoś będzie chciał bardzo ostrego szpica na krótkim paznokciu, to może być też bolesne piłować tak mocno te boki, więc to absolutnie odpada. Więc jeżeli coś takiego wytłumaczymy, że to się nie sprawdzi, że to będzie nietrwałe, że to będzie zmarnowanie mojego czasu i pieniędzy tej klientki i zdrowia, narażenie ją na pewne konsekwencje, to chyba nikt nie będzie się dalej upierał. Natomiast jeżeli dalej, to po prostu ja bym stanęła przy swoim i jeżeli taka osoba się zdecyduje pójść gdzieś indziej, bo tam zrobią jej tak, jak sobie życzy, to niech idzie, ale musimy się też przygotować, że prawdopodobnie wróci. Wróci do osoby, która jej po prostu powiedziała, co jej się przydarzy i po takich przygodach prawdopodobnie wybierze miejsce, które ją przed tym ostrzegało. No właśnie, bo tutaj chodzi przede wszystkim o to bezpieczeństwo i wytłumaczenie merytoryczne, dlaczego czegoś nie wykonamy, jest super dla klientki. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest otwarty i idzie do specjalisty, to powinien wysłuchać tej rady. Nie mówi mu, co ma robić, tak? Wiadomo, Dokładnie. może oczywiście powiedzieć o swoich oczekiwaniach i jakby chciał, żeby to wyglądało, natomiast myślę, że musimy się spotkać gdzieś po środku, czyli postaram się zrobić to w stronę tego szpica, ten kształt będziemy budować z czasem, natomiast dzisiaj jesteśmy w stanie uzyskać to i to. Ten początkowy wywiad z klientką, która przychodzi do salonu, prawda, jest bardzo tutaj istotny w tym przypadku. Tak, to jest właściwie wykluczenie przeciwwskazań do tego, czy taki zabieg możemy wykonać i manikiru, i stylizacji. Przede wszystkim zaczynamy od umycia rąk i klientce każemy to zrobić i same myjemy swoje dłonie. Nie wiadomo, kto gdzie był, co dotykał, jakieś klamki, przyciski w windzie, jaką ma drogę do pokonania do nas. Ważne, żeby dłonie porządnie umyć. Jak my umyjemy swoje, dezynfekujemy, zakładamy rękawiczki i możemy przystąpić do wykluczenia przeciwwskazań i dezynfekcji dłoni klientki, ponieważ to stylistka dezynfekuje dłonie klientki, a nie pryskamy i każemy klientce sobie same rozetrzeć, ponieważ ona po prostu nie dotrze zazwyczaj to w ogóle pominie paznokcie, czyli to miejsce naszej pracy, o które nam najbardziej zależy, żeby zdezynfekować, więc to robi stylistka i dokładnie jakby dezynfekując tą okolicę, jednocześnie już przystępujemy do wykluczania przeciwwskazań. Jeżeli coś nas niepokoi, mówimy o tym w tym momencie. Jeżeli coś wiemy, że już jest przeciwwskazaniem, też mówimy o tym w tym momencie, a nie w połowie manikiru.
No i nie mówimy czegoś takiego, prawda, ale ma pani brzydkie paznokcie, ale o matko, Nie, no, co się absolutnie. pani tutaj dzieje? Nie. Zachowujemy jak najbardziej kulturę, nawet jeżeli coś nas wewnętrznie poruszy, zbulwersuje, tudzież zaskoczy, zdziwi. Absolutnie nie pokazujemy tego po sobie, zachowujemy zimną krew i wysoką kulturę osobistą. Jest to usługa luksusowa, to nie jest coś, co muszą ludzie robić, więc z góry zakładając, że ktoś przychodzi na taką usługę, no to już jakby wymagane jest od nas wysoka kultura osobista. Także tutaj też, nawet jeżeli szaleje grzybica na tych paznokciach, to absolutnie się nie krzywimy, nie mówimy, że to jest obrzydliwe, straszne i jak ona w ogóle mogła do tego dopuścić. Raczej wykazujemy się zrozumieniem, wiedzą i pokierować tego człowieka należy dalej, co z tym zrobić, jeżeli coś takiego zauważymy. Też nie jesteśmy lekarzami, nie mamy rentgenu w oczach i to też nie jest tak, że nasza opinia tutaj jest od razu w 100% prawidłowa. My możemy przypuszczać, my możemy doradzić, ale nie jesteśmy lekarzem, żeby to zdiagnozować. To prawda, bo tutaj bardzo ważne jest to, żeby wytłumaczyć, dlaczego, jakie są po prostu przeciwwskazania i nie robić na siłę, bo jak już przyszła, no to trzeba wykonać tak ten manikir, tą stylizację, tylko właśnie merytorycznie odmówić, bo to chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o bezpieczeństwo klientki, chodzi o bezpieczeństwo nasze, chodzi o reputację salonu, o niezakażenie dalszych materiałów, o bezpieczeństwo innych klientów. To zależy też, jakie mamy warunki pracy. Czasami stanowiska są obok siebie. Czasami taka rozmowa może być kłopotliwa, bo są inni klienci, więc to musi wymagać bardzo dużej kultury osobistej z obu stron, żeby to nie było niezręczne. Jeżeli jest taka możliwość, można tą osobę poprosić do pokoju obok, żeby jednak tak intymną rzecz omawiać bez publiki. A jakie są jeszcze przeciwwskazania, jeżeli chodzi o takie ogólne, jeżeli chodzi o wykonywanie stylizacji? Choroby paznokci, takie, wiadomo, tak jak powiedziałam, my nie mamy mikroskopu i rentgenu w oczach i nie jakby też część rzeczy trzeba pobrać próbkę, żeby stwierdzić, czy faktycznie jest tam jakaś choroba, natomiast tak organoleptycznie stwierdzić, no to jeżeli coś nas niepokoi, to należy o tym otwarcie powiedzieć i nie udawać, że tego nie ma albo to wypiłować, tylko po prostu powiedzieć, bo jeżeli my to jakby potraktujemy pobłażliwie, zakryjemy i uznamy, że może to coś było nieważnego, a jednak gdzieś tam nam siedzi w głowie, że mogło być i później klientka wróci za 2-3 tygodnie na kolejną wizytę i stan będzie pogorszony, to ona już będzie obwiniała nas. No właśnie, bo nie zakrywamy. To nie jest tak, że jak położymy lakier na paznokcie, to problem znika. Nie, no raczej właśnie. się pogorszy. I to też będzie już padał cień na to, że to my możemy być winni temu, że to się stało tutaj w tym salonie, bo przecież nic nie powiedziałyśmy, że już się coś działo wcześniej, więc moment, w którym trzeba mówić, jest ten pierwszy kontakt. No i też myślę, że kondycja płytki, prawda, jest takim wyznacznikiem też do wykonania. Jeżeli płytka jest przecieńczona, przepiłowana, stylizacja i tak nie będzie trwała, będzie szkodliwa, ponieważ przepuszczalność płytki wtedy jest, w ogóle jest i jest większa, więc nakładanie monomerów na nią też będzie przeciwwskazaniem, bo ona będzie bardziej reaktywna na te składniki chemiczne, bo przepuszczalność jest większa. A jak przepuszczalność jest większa, to i mokrość płytki jest większa i wtedy stylizacja się nie trzyma, czyli cała ta akcja się napędza, czyli i nie będzie się trzymało i jest to niebezpieczne dla zdrowia, my będziemy niezadowolone i klientka z nas będzie niezadowolona, bo stylizacja będzie nie trwała. No tak, i wtedy taką klientkę... A jeszcze nie daj Boże się pogorszy stan zdrowia. To już w ogóle źle. I taką klientkę, która ma właśnie bardzo delikatną, zniszczoną tą płytkę, przepiłowaną chociażby, tak jak mówiłaś, takie przeciwwskazania do stylizacji, można odesłać do domu razem z eliksirem Inveray, żeby po prostu żeby taką płytkę stosowała. regenerować. Oczywiście, jeżeli nie trzeba żadnego leczenia, nie trzeba wizyty u lekarza, jest to tylko i wyłącznie kwestia pielęgnacji i regeneracji naturalnej płytki, po prostu czasu, który wymaga, żeby taka płytka odrosła, no to jak najbardziej możemy polecić odpowiednie produkty. No i myślę, że jeżeli ktoś weźmie to sobie do serca, odbuduje tą płytkę, to też wróci do kogoś, kto go tak prawidłowo pokierował. No właśnie, czyli klientki jednak wracają do... Wracają, mimo że nawet czasami początkowo są niezadowolone lub się wygrażają, że znajdą miejsce albo że nie znam się, bo tutaj takie gadam rzeczy, a ktoś inny robił i nic nie marudził. To na dłuższą metę to buduje lepszą relację, taka od początku szczerość i rzeczowe wytłumaczenie, dlaczego nie, a dlaczego tak.
no, niż udawanie, że no dobra, to spróbujmy, okej, zróbmy, zobaczymy jak będzie. Ten profesjonalizm stylistki jest bardzo ważny i Myślę, że też dla nas samych stylistek jest ważne to, żeby wewnętrznie czuć taką prawdę w sobie, że zachowałam się prawidłowo i nie ugięłam się. Trudno. Jednorazowy zarobek nie zawsze będzie zarobkiem w momencie, kiedy to będzie kosztowało kogoś zdrowie. Możemy narazić siebie na dużo większe koszta, jeżeli się ugniemy i zrobimy taką stylizację na płytce, na którą gdzieś już i tak wiemy, że nie powinnyśmy. A czy stylistki są ubezpieczone od ewentualnych przypadków? Jeżeli się ubezpieczyły, to tak. Jeżeli jest ubezpieczona firma i osoba jest ubezpieczona od tych usług, jakie wykonuje, łącznie z takim pakietem, powiedzmy, ewentualnego leczenia dla osoby, której jednak coś się przydarzyło z naszej winy, tudzież w naszym salonie, a niekoniecznie z naszej winy, ale jednak w miejscu, w którym to my przyjmujemy klienta, to są takie ubezpieczenia, gdzie w momencie, kiedy będzie coś takiego potrzebne, no to polisa jest na takiego klienta. Natomiast jeżeli nie, no to nie. A to warto jednak o tym pomyśleć. Myślę, że warto o tym pomyśleć. Myślę, że już w większości salonów raczej jest i osób, którzy zatrudniają pracownika, no myślę, że to jest rozwiązane już w ten sposób. Natomiast jeżeli jest tak, że klient naciska, czegoś chce, my wiemy, że nie powinniśmy tego zrobić, a z jakichś przyczyn, nie wiem, ktoś nas do tego zmusza, to wtedy myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie takiej umowy, że ja powiedziałam o wszystkim, co się może wydarzyć, jakie są przeciwwskazania, a mimo to klientka naciska i chce na swoją odpowiedzialność to zrobić. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby takie warunki zaszły, że ktoś nas tak przyciśnie, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale to bym podparła się takim dokumentem. No zapłaci złotem chociażby. Nie, ale wiadomo, no, dla pieniędzy nie warto ryzykować. Nie zawsze to będzie dla nas opłacalne mimo wszystko. No właśnie. A co zrobić w przypadku, jeżeli stylistka nie ma tej asertywności i nie wie, nie umie jeszcze odmawiać? Czy szkolenia są w takim przypadku pomocne? Na pewno szkolenia z obsługi klienta są pomocne, z psychologii w biznesie, jak się zachować prawidłowo. Jak najbardziej rozwinięcie tej działki pomoże osobie być, no i też praca nad własną asertywnością, ale jak bardzo by ktoś był nieasertywny, myślę, że podparcie się zdrowiem zawsze będzie tak na tyle silnym argumentem, żeby i nas trzymać przy tej decyzji i żeby klienta przekonać do tej decyzji. I tą myślą zakończymy dzisiejszy podcast. Dziękujemy bardzo za uwagę. I widzimy się na kolejnym podcaście.